Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czwartek o 6 rano w kolejnym odcinku naszej serii. Bez względu na to, czy jesteś już obudzony, obudzona, nieobudzony, nieobudzona, to na pewno Ci się przyda. Good morning, Vietnam! Moi kochani, te nasze poranki oczywiście są po to, żebyśmy startowali do życia, są po to, żebyśmy żyli naprawdę, żebyśmy nie przesypiali życia. Moi drodzy, mam takie przekonanie, że bardzo nam jest potrzeba w życiu takiej cudownej, świętej łapczywości, dynamizmu, oczywiście do rzeczy dobrych. Takiej łapczywości do tego, żebyśmy po rzeczy wielkie, po rzeczy święte, po rzeczy dobre, po rzeczy życiodajne, że tak powiem, ruszali z kopyta. Jest taki filmik, który ostatnio krąży po internecie i go też pokazują we wszystkich telewizjach. Bardzo możliwe, że już go widzieliście, ale to nie szkodzi, bo to jest po prostu hicior absolutny. Jest taki mały, który miał być ochrzczony i tam pastor, taki trochę jak ja, po prostu mówił, że będzie mówił krótko, a mówił długo. I tam gadał i po prostu mały postanowił ochrzcić się sam. He's been waiting on this day a long time. And so, Jordan, upon the profession of your faith in the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go, Jordan! Ten chłopaczek z tym swoim I'll do it, to jest po prostu coś niesamowitego. Kochani, to jest dokładnie to. To jest taka energia i to jest taka łapczywość, która się domaga łaski natychmiast. Która chce, jakby, Panie Boże, wzbudzaj życie, Panie Boże, poruszaj mnie, Panie Boże, weź mnie po prostu swoją łaską, swoją mocą, napełnij po to, żebym mógł żyć, żebym mógł działać, bo już się nie mogę doczekać Twojego działania. Niestety w naszym życiu są też oczywiście takie rzeczywistości, do których się pchamy z butami zupełnie bez sensu. Są takie przyspieszenia i takie łapczywości, które powinniśmy zdecydowanie ograniczać. I moi drodzy, dzisiejszy cytat, dzisiejszy dzień będzie poświęcony właśnie temu. Czyli temu, przed czym warto się trochę, że tak powiem, wycofać i temu, czego nie warto łapać tego dnia, dlatego że to będzie zły dzień, jeśli będziemy to łapać. Co to, moi kochani, będzie za cytat? Otóż zdanie, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez cały dzień sobie z nim trochę pochodzili, albo teraz przynajmniej przez te parę minut o nim pomyśleli, to jest zdanie takiego pana imieniem, albo raczej nazwiskiem i imieniem Wilhelm Busch, chyba tak się go czyta, nie mam w sumie pojęcia, jest Niemcem, więc nie wiem, może to jakoś inaczej się czyta, nie znam niemieckiego. Mówię o nim, że jest jakimś tam w ogóle prekursorem komizmu, w sensie chciałem powiedzieć komiksu światowego, bo był rysownikiem, dosyć takim też satyrycznym i tak dalej. I powiedział absolutnie fantastyczne zdanie, które myślę może nam pomóc dzisiaj zrobić z tego dnia coś dobrego. Zdanie brzmi następująco. Głupie myśli ma każdy, ale tylko mądry je przemilcza. Moi drodzy, to jest coś, co jestem przekonany ogromnej większości ludzkości, jeśli nie całej ludzkości, jest strasznie potrzebne i mówię to przede wszystkim do siebie. Kochani, nasza bezbrzeżna mądrość, nasze wypowiadanie zdania na każdy możliwy temat na świecie, nasze znanie się na wszystkim, nasza niepodważalna znajomość wszystkich po prostu aspektów świata jest momentami powalająca. Moi drodzy, każdy człowiek, który ma odrobinę przyzwoitości, wie, że ma w głowie siano. I nie chodzi mi oczywiście o to, że nie mamy mądrych rzeczy w głowie, że nie jesteśmy w ogóle fantastyczni i nie potrafimy sensownie myśleć. Jasne, że tak. Ale kochani, jesteśmy wszyscy straszliwie zepsuci i, że tak powiem, nakłuci takim szatańskim myśleniem o tym, że nasze myślenie, nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie ludzi, Pana Boga, rzeczywistości, dobra i zła, to jest po prostu jedyna miara wszystkiego. Kochani, mądry człowiek, tak jak było w tym cytacie, mądry człowiek wie, że nie wszystko musi powiedzieć. I broń Boże, nie chodzi mi tu o taką postawę wycofania się, niech sobie każdy myśli, co chce, ja nie dyskutuję. Nie w tym rzecz. Ale spróbuj dzisiaj, i to myślę mógłby być naprawdę strasznie fajny dzień, spróbuj dzisiaj trochę, że tak powiem, więcej posłuchać niż mówić. Więcej próbować zrozumieć i zobaczyć w drugim człowieku, niż mu mówić, jaki ma być. Nie twierdzę, broń Boże, że mamy się nie odzywać. Nie twierdzę, broń Boże, że mamy ludziom nie radzić, że mamy im nie pomagać, że mamy też czasem mówić im, słuchaj, to i to wydaje mi się złe w Twoim życiu, jasne. Ale zróbmy dzisiaj taki dzień mądrych, którzy wiedzą, kurczę, może jednak nie na wszystko się wypowiem, może nie na wszystkim się znam, może nie będę po prostu najmądrzejszą osobą jak zawsze w towarzystwie, tylko trochę się wycofam. Kochani, to jest zadanie trudne. Ja myślę, że nam jest
trochę łatwiej robić rzeczy, że tak powiem, pozytywne niż takie wycofańcze. Pokazywałem Wam tego małego na początku, po to, żeby w Was obudzić chęć robienia rzeczy dobrych, ale tak naprawdę pokazałem go Wam w jednym celu. Żebyście powstrzymali taką zapalczywość i taką energię we własnej głupocie. Że to jest takie miejsce, gdzie naprawdę nie warto, że tak powiem, wyrywać się do przodu ze zwykłej pokory. Z takiej pokory, kurczę, nie jestem chyba najmądrzejszy na świecie. I to nie ma nic wspólnego z gardzeniem sobą, to nie ma nic wspólnego z, nie wiem, obniżaniem własnej wartości. Broń Boże. To jest zwykła, pokorna postawa względem świata. Nie na wszystkim się znam, nie zawsze muszę się wypowiedzieć, nie muszę być pierwszy we wszystkim. Spróbujmy dzisiaj zrobić, już pod koniec tego tygodnia, taki trochę, że tak powiem, trudniejszy krok. Czyli więcej słuchaj niż mów. Więcej próbuj zrozumieć niż nazywaj rzeczywistość. Więcej próbuj wziąć coś do serca, przemyśleć to, niż od razu ładować w świat Twoją niesamowitą, wszechogarniającą wszechwiedzę i wszechogarniającą umiejętność nazywania całej rzeczywistości. Mówię to przede wszystkim do siebie. Chciałbym dzisiaj taki dzień sobie zrobić i myślę, że gdyby nam się tak udało, to mógłby być naprawdę dobry dzień. A nuż, usłyszymy dzisiaj coś, czego byśmy nigdy nie usłyszeli, dlatego że ciągle gadamy i ciągle zawracamy innym głowę tym, co w nas. A może dzisiaj warto otworzyć się na piękności tego świata, które przyjdą, bo my się troszkę wycofamy, troszkę zamilczymy i trochę nastawimy uszu na to, co dookoła. Ja tak zamierzam. Nie wiem, czy zauważyliście, by się pojawiły takie nowe opcje na YouTubie, tam jest takie kółeczko, to sobie można wcisnąć, szczególnie jak ktoś na przykład na komórce ogląda, to wcześniej nie można było na komórce wciskać, a teraz już można, więc jakby ktoś chciał sobie zasubskrybować na komórce, to niech sobie tam wciśnie. No, to ja już może zamilknę dzisiaj i będę nasłuchiwał rzeczywistości. Pa!